A więc Turcja. Kraj, który do niedawna znany był tylko z kebabu i tych obciachowych swetrów, zaistniał nagle w świadomości publicznej. I to jak? Przez to, co nawywijał i wywija dalej prezydent tego kraju, Turcja może stać się jednym z głównych punktów zapalnych na świecie, a nawet źródłem tego, co może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Tej, po której, jak wierzyć co po niektórym, bić się będziemy już tylko na kamienie i patyki. I to wcale nie z tego powodu, że zapanuje nagle ogólnoświatowy pacyfizm. A jak do tego doszło? Zapraszam. Przedstawmy zatem bohaterów tego dramatu. Gościu z tak radosną miną sugerującą kompletną beztroskę i nieświadomość to prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Hussein Obama. Ten pan to prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. On to obecnie jest głównym prowodyrem tej całej zadymy. Łakomym wzrokiem zerka na niego Władimir Putin, prezydent, a może już car Rosji? Z oddali smętnie przygląda się Angela Merkel, ofiara własnych hipersocjalistycznych poglądów, a na południe od Erdogana mamy zaś ziemię zagarnięte przez ISIS, organizację równie zbrodniczą, co wykorzystywano przez wszystkie strony. A zatem, na czym polega problem? Otóż, z powodu idiotycznej i bezmyślnej polityki tego pana oraz jego poprzednika George'a W. USA uwikłały się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Wojnę, która tak naprawdę trwa praktycznie od zakończenia II wojny światowej, a której celem nigdy nie było wyzwolenie ludzi mieszkających na tym terenie od czegokolwiek. No chyba, że od życia. I cywilizowanych odruchów. Co się w sumie po części udało. Stany potrzebują bazy wypadowej dla swojej niezwyciężonej armii, do czego idealnie nadają się lotniska na terenie Turcji. A zatem USA potrzebują Turcji. Dlatego idą wobec niej na ustępstwa, m.in. przymykając oko na działania rządu wobec mniejszości kurdyjskiej, czy też kompletny brak skuteczności w blokowaniu jednej z dwóch głównych dróg przemytu narkotyków na świecie. Czy też praktycznie jawny handel z ropą z ISIS. W efekcie Erdogan poczuł się potrzebny. I mocny. I niezależny. No i zamarzyło mu się być nowym Putinem. Ma wystarczająco silną armię, do tego wystarczająco mocne państwo. Do niedawna problemem była opozycja w armii, która blokowała nieco jego imperialistyczne zapędy, no ale po tym kuriozalnym, trwającym całe 4 godziny puczu, nagle okazało się, że cała opozycja jest albo martwa, albo w więzieniu, czy tej martwa, albo gdzieś ukrywa się za granicą. Erdogan ma praktycznie pełnię władzy, którą jeszcze umocnił poprzez przejęcie mediów, czego dokonał parę dni temu jakoś tak bez większego echa. W tym momencie nic już nie stoi na przeszkodzie do realizowania przez niego swoich planów. No a jakie to plany? Oczywiście, że reaktywacja dawnego Imperium Otomańskiego. No cóż innego. Problem polega na tym, że Turcja jest nieco za blisko Rosji, by Putin mógł przymknąć oko na rosnącego mu pod bokiem nowego dyktatora. No i na pewno będzie musiał mocno przyczeć nosa Erdoganowi, żeby móc nadal cieszyć się swoją rosnącą potęgą. Szczególnie, że ten cały czas próbuje sprowokować Rosję. A odkąd przejął całą władzę w Turcji, huczy na potęgę, że ktokolwiek zaatakuje Turcję, musi liczyć się z odwetem NATO. No i tu mamy problem. Bo jeżeli faktycznie Turcja sprowokuje Rosję do jakiegoś działania militarnego, wtedy NATO zostanie postawione przed bardzo dramatycznym i ciężkim wyborem. No bo albo zostawimy Turcję samej sobie, łamiąc artykuł 5, no i tym samym czyniąc NATO kompletnie bezużytecznym i martwym paktem, albo też wypowiemy wojnę Rosji. W sensie NATO. W tym i my, Polska. Fajnie. Dodatkowy problem polega na tym, że konflikt ten może bardzo łatwo eskalować, bo korzystając na ogólnym zamieszaniu, wszystkie kraje mające punkty zapalne na granicach zechcą wyjaśnić sobie raz na zawsze, co należy do kogo i kto tu rządzi. Niestety duża część tych krajów to mocarstwa nuklearne, więc niech tylko komuś ręka zadrży na czerwonym guziku, a zaczną wyrastać nam za oknem grzybki. Dość osobliwego gatunku.
Jeżeli ktoś nie wierzy w taki scenariusz, to proponuję zajrzeć do historii, bo przed I wojną światową polityczna mapa świata też była pełna takich napięć. I starczył jeden zamach na jednego arcyksięcia, by wybuchł wielki konflikt, który rozlał się na cały świat. I był powodem do wybuchu kolejnego ćwierć wieku później, zwanego II wojną światową. Obecnie jesteśmy też w takim bardzo nieciekawym momencie historii. Za dużo jest napięć i za dużo ambitnych władców, by mogło się to obyć bez eskalacji. No chyba, że władzę w Stanach przejmie ktoś, kto będzie potrafił huknąć na Erdogana i przyblokować jego przerośnięte ambicje. Inaczej mamy bardzo A więc, cytując klasyka, czasy mamy historyczne. Co wcale nie jest dobre, bo prawdopodobieństwo śmiertelnego zatrucia ołowiem w tych czasach gwałtownie wzrasta. Spodziewać się zatem możemy tylko jeszcze większej zadymy na Bliskim Wschodzie i jeszcze większej ilości imigrantów próbujących się wedrzeć do Europy. A propos imigrantów. Jak donosi portal wrealu24.pl, mężczyzna, który nagrywał monachijskiego zamachowcę, zostanie poddany w stan oskarżenia. Nie o współudział, na pewno nie. O co? O to chodzi, że jak nagrywał mordercę, gdy mordował ludzi, wyzywał go i rzucał w niego butelkami po to, aby odwrócić jego uwagę. Powód oskarżenia? No oczywiście, mowa nienawiści. Dlatego stąd mój apel do Niemców, tych miłych, fajnych, normalnych Niemców, których poznałem już dużo i których na pewno jest masa. Weźcie wy coś, zróbcie z tym waszym rządem i z tymi waszymi władzami, bo jeżeli nie, to za najdalej 2-3 lata spotkamy się na naszej granicy, kiedy będziecie prosić o azyl. I to mówię poważnie. Myślcie samodzielnie.